Jakiś czas temu wpadł w moje ręce do testów ten oto przenośny monitor. Jest to UPerfect A17 i powiem Wam, że tego typu monitory, które można w kilka sekund złożyć, schować do plecaka i zabrać ze sobą dosłownie wszędzie, są bardzo ciekawym sprzętem, który znajdzie swoje zastosowanie nie tylko w podróży. W zestawie razem z monitorem dostajemy dwa przewody USB-C, oczywiście oba obsługują przesyłanie obrazu i dźwięku. Jest też przewód HDMI, zasilacz USB-C 30W, krótka instrukcja oraz osłona. Ta przyczepia się do monitora na magnes i oprócz ochrony w transporcie pełni także funkcję podstawki. Ekran można ustawić pod dwoma różnymi kątami, choć z informacji, które otrzymałem od UPerfect, zalecają oni ustawienie monitora na pierwszej pozycji, a następnie zagięcie osłony do środka, co ma zmniejszyć ryzyko przypadkowego zjechania monitora. Wydaje mi się jednak, że to zalecenie jest trochę na wyrost i monitor będzie stał stabilnie nawet bez tego podwijania, jeżeli nie będziecie go trącać. Obudowa wykonana z aluminium okazała się być wyjątkowo lekka. Zakładałem, że taki monitor będzie cięższy, a jego waga wynosi 625 gramów, plus 430 gramów waży osłona. Na tyle monitora znajdziemy otwory pozwalające na zamontowanie uchwytu w standardzie VESA 75 mm, a na krawędziach umieszczone są dwa złącza USB-C służące jednocześnie do zasilania, jak i przesyłania obrazu oraz dźwięku, jedno złącze HDMI, wyjście mini jack na słuchawki, a po drugiej stronie mikro USB OTG oraz 5 przycisków do obsługi. Z tym OTG szkoda, że nie jest to USB-C, a jedynie przestarzałe mikro USB, no bo na mikro jest znacznie ciężej znaleźć jakiegoś huba czy przejściówki. A dla tych, co nie wiedzą, przez OTG powinno dać się do naszego laptopa czy smartfona podłączyć dodatkowe urządzenia, jak na przykład dyski, czytniki kart pamięci, klawiatury, myszki itd. I mówię, że powinno dać się, bo nie miałem okazji sprawdzić, czy w praktyce w tym monitorze to działa. Właśnie przez to, że jest mikro USB, a wszystko, co mam, wszystkie przejściówki i huby są na USB-C. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, ma on przekątną 15,6 cala, proporcje 16:9, rozdzielczość 4K i odświeżanie 60 Hz. Jest to 8-bitowa matryca IPS o dobrych kątach widzenia. Producent podaje, że monitor pokrywa 100% gamutu sRGB, ma kontrast 10:1 oraz świeci z jasnością maksymalną 450 nitów, albo może 300, a może jednak 400. Nie wiadomo. Tak to już niestety czasem bywa u niektórych chińskich producentów, że specyfikacja jest podana w kilku miejscach i w każdym miejscu mówi co innego. Poza tym jest tutaj także wsparcie dla HDR, ale pamiętajcie, że matryca o takiej specyfikacji nie jest w stanie wyświetlić prawdziwego obrazu HDR. Postanowiłem sprawdzić też, jak ma się podana specyfikacja do rzeczywistości i zrobiłem własne pomiary, ale zanim o tym powiem, to szybko o tym, co da się ustawić w menu. Są na przykład tryby nazwane Eco, ale z Eco to one nie mają, jak widzicie, kompletnie nic wspólnego. Niżej można włączyć kontrast dynamiczny, a w dalszych zakładkach znajdzie się m.in. dostosowywanie kolorów RGB, włączenie FreeSync czy nawet Overdrive. Przechodząc do pomiarów, zacznijmy od jasności, która to maksymalnie osiąga okolice 250 nitów, a więc żadna z liczb podawanych przez producenta nie była poprawna. Jasność minimalna to natomiast 30 nitów. Teraz możecie zobaczyć, na ile widoczny jest backlight bleeding oraz IPS glow, choć najwięcej Waszej uwagi przyciągnie pewnie ten punkt. Jest to uszkodzenie matrycy, ponieważ monitor, który podesłał mi UPerfect do recenzji, pochodzi ze zwrotu od klienta, więc być może ten klient uszkodził matrycę, a być może taką już dostał i z tego powodu też robił zwrot. Niestety tej informacji nie udało mi się dowiedzieć. Zmierzona równomierność podświetlenia jest całkiem niezła, a najgorzej wypada prawy dolny róg. Następne zmierzone parametry to pokrycie gamutów i rzeczywiście jest tutaj niemal 100% gamutu sRGB, a nawet prawie 95% Adobe RGB, czego kompletnie się nie spodziewałem. Teraz możecie zobaczyć, jak to wygląda na wykresie. Kolorowy trójkąt to kolory pokrywane przez monitor, a przerywany trójkąt to gamut sRGB. Teraz jeszcze drugi wykres i tutaj przerywany trójkąt to gamut Adobe RGB.
Ponieważ monitor pokrywa sporo większy zakres kolorów niż sRGB, to oznacza, że na domyślnych ustawieniach bez kalibracji kolory będą mocno nasycone, a niektóre można powiedzieć, że wręcz przesycone. Choć tak naprawdę to zależy, do czego będziecie ten monitor wykorzystywać. Bo na przykład do obróbki zdjęć czy grafiki to będzie problematyczne, ale na przykład w grach czy filmach takie kolory mogą się podobać. Widać to dobrze na wykonanych przeze mnie pomiarach, gdzie średnia błędu delta E wynosi 3,5, czyli kolory sporo odbiegają od tego, jak powinny naprawdę wyglądać. Po kalibracji jednak odwzorowanie kolorów jest, powiedziałbym, wręcz na świetnym poziomie, ze średnią delta E wynoszącą jedynie 0,2. To oznacza, że po odpaleniu Photoshopa zdjęcia mają niemal identyczne kolory jak na moim monitorze graficznym EIZO. A więc śmiało po kalibracji na monitorze UPerfect można wykonywać zadania związane z kolorem, ale pamiętajcie, że pod Windowsem to nie jest takie hop-siup, bo aplikacja musi obsługiwać profile kolorów. Więc na przykład w Photoshopie kolory będą spoko, ale już w zwykłej przeglądarce zdjęć będą bardziej nasycone. No ale nie jest wina to tego monitora, tylko po prostu tak działa Windows. Nie wiem do końca jak jest na Macu, więc o tym Wam nie powiem. W każdym razie fajnie mimo wszystko byłoby, gdyby producent zaimplementował w tym monitorze tryb sRGB, który na poziomie sprzętowym by obcinał ten gamut, to wtedy przy okazji, podłączając na przykład telefon, moglibyśmy mieć lepiej odwzorowane te kolory, no bo jeszcze nie słyszałem, żeby dało się skalibrować monitor na przykład używając Samsung DeX. Ale zacznijmy w ogóle od tego, że najprawdopodobniej nie każdy z Was będzie potrzebował takiego idealnego odwzorowania kolorów i nie każdy z Was będzie potrzebował ograniczać ten gamut i kalibrować monitor. Idąc dalej, jeżeli chodzi o zmierzony przeze mnie kontrast, to ten wypada lepiej niż podaje specyfikacja i wynosi 1125:1. Sprawdziłem też smużenie na tym ekranie i jak widzicie jest niestety wcale nie małe, choć po włączeniu Overdrive troszkę się poprawia. Monitor ma też wbudowane głośniki, nie są one jakoś specjalnie wybitnej jakości i nawet mój telefon, czyli Samsung S21 FE gra od nich lepiej, choć są używalne i w sytuacji awaryjnej, kiedy nie macie kompletnie na czym innym odtwarzać dźwięku, no to można ich użyć i uszy krwawić nie będą. Nie polecam też korzystania ze złącza jack w monitorze, ponieważ mocno obcina ono jakość dźwięku, wypłaszczając go, także głośniki czy słuchawki lepiej jest podłączyć bezpośrednio do smartfona czy komputera. A skoro już o podłączaniu mówimy, to świetną opcją jest to, że mając laptopa wspierającego wyjście obrazu i dźwięku przez USB-C, wystarczy tylko jeden przewód, aby monitor zaczął działać. Nie musimy podłączać go dodatkowo do zasilania, bo prąd jest czerpany z laptopa i myślę, że to jedna z największych zalet takich monitorów dla osób dużo podróżujących, które chcą w szybki i wygodny sposób po prostu odpalić laptopa, postawić drugi monitor, podłączyć jeden przewód i zacząć na przykład pracę. Albo granie, bo w ten sam sposób można podłączyć też chociażby Steam Decka, choć do grania nie będzie to najlepszy wybór, m.in. ze względu na tylko 60 Hz odświeżanie. Oczywiście nie oznacza to, że grać się nie da, bo da się, tylko nie zobaczycie więcej niż 60 fps i raczej nie nastawiajcie się tutaj na jakieś super pro zawodowe granie z takim monitorem. Jeżeli szukacie takiego monitora głównie pod gaming, to znajdziecie też wiele innych przenośnych modeli różniących się w zasadzie wszystkim. Przekątną rozdzielczością, odświeżaniem, jasnością, niektóre mają też wbudowane baterie, działają bezprzewodowo i tak dalej. Każdy znajdzie coś dla siebie, a gracze szczególnie powinni spojrzeć na 120 i 144 Hz ekrany. Wracając jednak do możliwości podłączenia, co jeżeli nasz laptop nie wspiera wyjścia obrazu przez USB-C? Wtedy korzystamy z kabla HDMI, monitor podłączamy do zasilania przez USB i choć nie jest to już aż tak szybkie i wygodne, to nadal działa tak samo. Komputery stacjonarne też często nie mają wyjścia USB-C w kartach graficznych, także jeżeli chcielibyście skorzystać z tego monitora jako dodatkowego monitora na biurku do stacjonarki, to także najprawdopodobniej będzie trzeba użyć kabla HDMI. Bardzo ciekawie robi się także po podłączeniu smartfona wspierającego tryb desktopowy, jak na przykład Samsung DeX, bo można korzystać z niego wtedy dokładnie tak samo jak z komputera. Do kompletu dobrze jest jednak mieć wtedy bezprzewodową klawiaturę i myszkę, bo bez tego obsługa będzie mało wygodna.
Trzeba też pamiętać, że smartfony nie są w stanie zasilić takich monitorów, więc w takiej sytuacji trzeba podłączyć dwa przewody USB-C, no ale za to nie trzeba mieć w ogóle żadnego komputera. Można w taki sposób używać wygodnie kilku aplikacji jednocześnie, przeglądać internet, pracować, oglądać filmy i seriale, albo i grać zarówno w gry smartfonowe, jak i pecetowe dzięki streamingowi. Przy takiej konfiguracji monitor ładuje podłączony telefon, a więc jeżeli sam monitor podłączony jest do zasilacza, a nie do powerbanka, to nie ogranicza nas też żaden czas pracy na baterii. A jakie mogą być jeszcze inne, mniej typowe zastosowania takiego monitora? Można na przykład podłączyć go do aparatu lub kamery, aby w trakcie nagrań mieć większy podgląd. Albo może ktoś chciałby go używać w połączeniu z mini komputerkiem, na przykład Raspberry Pi. Tutaj tak naprawdę już wszystko zależy od Was i jakie są Wasze potrzeby. Jest jednak w nim pewna irytująca kwestia związana z zasilaniem. Mianowicie elektronika monitora, zależnie od podłączonego źródła zasilania, potrafi wydawać z siebie cichy pisk, gdy ekran ustawiony jest poniżej maksymalnej jasności. I gdy monitor podłączony jest do oryginalnego zasilacza z zestawu, to ten pisk jest bardzo cichy i większość z Was zapewne w ogóle by go nie usłyszała. Jednak z większością innych ładowarek, np. od telefonów, czy też z różnymi powerbankami, dźwięk ten bywa już głośniejszy. I im niższa jest jasność, tym ten pisk jest głośniejszy. A więc siedząc w nocy z przyciemnionym ekranem, w kompletnej ciszy i bez słuchawek, może się to okazać po prostu irytujące. Niestety problem ten występuje także, gdy monitor jest podłączony i zasilany jednym przewodem z laptopa, no i wtedy, gdy chcemy pozbyć się tego dźwięku, trzeba do monitora wpiąć dodatkowo zasilacz. Jednak, no tak jak mówiłem, jest to dźwięk, który raczej może zacząć irytować dopiero gdy siedzimy w kompletnie cichych warunkach i gdy ta jasność jest minimalna albo zbliża się do minimalnej. Także jeżeli rozstawicie się z laptopem i z monitorem gdzieś w ciągu dnia, gdzie na dodatek pojawiają się jeszcze jakieś inne dźwięki otoczenia, to raczej nie będzie to drażnić. A więc podsumowując, monitor ten na stronie UPerfect kosztuje aktualnie $290, a link wraz z kodem obniżającym cenę o $30 znajdziecie w opisie pod filmem. Jednak, szczerze mówiąc, według mnie ta cena jest dosyć wysoka, szczególnie biorąc pod uwagę, że bardzo podobne monitory znajdziemy taniej w innych sklepach. Ciężko mi jednak powiedzieć, czy są to dokładnie te same monitory sprzedawane taniej przez inną markę, czy może jedynie obudowa jest identyczna, a środek, na przykład matryca, jest już inna. Pomijając jednak to, uważam, że ten monitor, jak i ogólnie cała idea takich przenośnych monitorów jest całkiem fajną sprawą. Czy UPerfect A17 jest perfekcyjny, jak to sugeruje nazwa producenta? No nie, ale można go szybko złożyć, zabrać ze sobą w podróż, a mając odpowiedniego laptopa nie trzeba nawet podłączać go do zasilania. W sumie to w ogóle nawet laptopa nie trzeba mieć, bo wystarczy telefon z trybem desktopowym. A jeżeli jesteście fotografami albo grafikami, którzy są bardzo mobilni, to po kalibracji będziecie mogli polegać na tym monitorze przy obróbce kolorystycznej. Nada się też dla wszystkich do oglądania filmów, seriali i żeby czasem sobie w coś zagrać, ale tylko tak casualowo, na luzie, bo jeżeli chcecie grać na najwyższym poziomie w FPS-y, to akurat nie będzie odpowiedni monitor do tego. No i to by było wszystko w tym filmie. Na koniec dajcie znać jeszcze w komentarzach, co sądzicie ogólnie o monitorach przenośnych i do czego taki monitor moglibyście wykorzystać. Nie zapomnijcie też o zostawieniu łapki w górę i zasubskrybowaniu tego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i do zobaczenia.